Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montowałem brodzik prysznicowy. Producentem tego brodzika i partnerem tego filmu jest firma Shetpol, która produkuje elementy wyposażenia łazienek i narzędzia budowlane. Więcej informacji na temat tego brodzika znajdziecie w opisie filmu. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy wykonać taki brodzik w płytkach w całości, czy użyć brodzika już gotowego. Rozbierając stary brodzik układany z płytek, widziałem, że były przecieki z tego brodzika i ściana, do której przylegał prysznic, była mokra. Stwierdziłem też, że pomimo tego, że zastosuję hydroizolację i dość starannie wykonam wszystkie prace związane z tą kabiną prysznicową, no to może się okazać, że gdzieś ta woda będzie jednak przeciekać. Dlatego zdecydowałem się na wybór brodzika. Jeżeli chodzi o masę mojego ciała, no to ważę dość dużo. Przyjmijmy, jest to 120 kg i chciałem, żeby ten brodzik był bardzo stabilny. Dlatego wybrałem brodzik, który jest równomiernie podparty na całej powierzchni, co gwarantuje to, że nie będzie on się uginał, jak będę wchodził pod prysznic. Brodzik od spodu jest zaizolowany akustycznie i termicznie, co znacznie przyspiesza nagrzewanie się brodzika, jeżeli puścimy ciepłą wodę. Izolacja akustyczna niweluje odgłos spadających kropel na powierzchnię brodzika. Aby woda nie przeciekała w łazience, wykonałem hydroizolację. Chciałem ograniczyć maksymalnie wiercenie przez tą hydroizolację, ponieważ każdy otwór może doprowadzić do przecieku i do zalania dolnych kondygnacji budynku, a ten brodzik właśnie nie wymaga wiercenia. Jest on montowany przy pomocy kleju do płytek. Spodobało mi się też w tym brodziku to, że te ranty naokoło brodzika mają lekki spadek do środka, czyli istnieje większe prawdopodobieństwo, że cała woda po szybie i po brodziku spłynie do kanalizacji. Jeżeli brodzik miałby płaską powierzchnię, no to krople mogą zostawać w tym miejscu i utrudnia to osuszanie wnętrza kabiny prysznicowej. Ten model brodzika może być montowany już po całkowitym ułożeniu płytek. Wtedy trzeba zastosować się do instrukcji obsługi. Jeżeli chcecie zobaczyć film, jak montować taki brodzik już w pomieszczeniu, gdzie płytki są ułożone, no to zajrzyjcie do zakładki z filmami i do opisu filmu. Ja postanowiłem brodzik zamontować na ułożonych płytkach na podłodze i wpuścić ten brodzik pod płytki na ścianie około 1 cm. W moim przypadku płytki naścienne mają grubość 1 cm, dodatkowo liczę klej 1 cm, czyli będę chciał tak zrobić, żeby ta płytka na brodzik nachodziła 1 cm. Na samym początku ustawiłem brodzik tak, jak będzie stał i stwierdziłem, że muszę go od ściany odsunąć o 1 cm. Pojawiła się dość duża przerwa między ścianą a brodzikiem, dlatego postanowiłem wypełnić tą przestrzeń 1,5 cm od góry i po boku brodzika, w miejscu, gdzie będzie on stykał się ze ścianą, pianką dylatacyjną. Chodzi o to, że potem jak będę nakładał silikon, żeby ten silikon nie wpadał tam do środka, tylko oparł się na piance i równo, szczelnie wypełnił miejsce między ścianą, na której jest hydroizolacja, a brodzikiem. Będzie to jak gdyby pierwsza bariera dla wody. I tutaj bardzo ważna rzecz, na całej powierzchni zewnętrznej brodzika znajduje się folia ochronna. Przed przyklejeniem właśnie tej pianki dylatacyjnej oderwałem tą folię. Pamiętajcie o tym, ponieważ gdybyście to zasilikonowali, to potem nie ma możliwości oderwania tej folii, która przylega do ścian. A co za tym idzie, będziecie mieli problemy z utrzymaniem szczelności. Dlatego odrywam na tych bokach przylegających do ściany folię. Za pomocą taśmy piankowej dwustronnej przyklejam piankę dylatacyjną i mam już brodzik jak gdyby gotowy do przyłożenia do ściany. Po przyłożeniu brodzika do ściany i ostatecznym ustawieniu jego pozycji zaznaczam sobie krawędzie tego brodzika przy pomocy taśmy samoprzylepnej. Robię to zgrubnie, potem odstawiam brodzik i będę chciał przygotować płytki tak, żeby dobrze związały z klejem. I tutaj nie będę Wam mówił, jakiego środka używam. Trzeba iść do sklepu i zapytać doradcę technicznego, jaki środek będzie najlepszy, żeby przygotować warstwę szczepną, do której chwyci klej do płytek.
I powiem, są różnego rodzaju środki, trzeba po prostu wybrać ten, który waszym zdaniem będzie najlepszy. Żeby środek gruntujący nie wystawał poza obrys brodzika, przyklejam następną taśmę, która ograniczy właśnie nałożenie tego środka szczepnego do trudnych powierzchni na określonej powierzchni. I tutaj trzeba uważać z tym środkiem gruntującym, ponieważ jeżeli kapniecie gdzieś na inne płytki, to może się okazać, że on jest trudny do jak gdyby zmycia, zdrapania z płytek. Dlatego tutaj trzeba zachować szczególną ostrożność. Jak nakładać taki środek, no to trzeba przeczytać w instrukcji obsługi od danego środka i zastosować się do wytycznych. Bardzo ważną czynnością jest przygotowanie układu jak gdyby kanalizacji, która odprowadzi wodę z brodzika. W moim przypadku mam otwór w posadzce pionowo w dół. Tak sobie to przygotowałem, żeby jak najmniej tego styropianu z brodzika wycinać pod rury kanalizacyjne. I tutaj wam powiem, przed remontem moim zdaniem powinny być zakupione wszystkie takie elementy, które są mocowane do kanalizacji. I tutaj mówię zlew, brodzik, baterie podtynkowe czy natynkowe, stelaż WC i inne tego typu elementy. Wtedy możemy bardzo łatwo przewidzieć, gdzie wykonać oczka przyłączeniowe do ciepłej, zimnej wody czy odpływy kanalizacyjne. Żeby przygotować odpływ od brodzika, przełożyłem brodzik w miejsce, gdzie będzie on stał. W otworze odpływu za pomocą ołówka albo jakiegoś pisaka zaznaczyłem pionowo, gdzie będzie znajdował się syfon. Ściągnąłem brodzik i dopasowałem rurki tak, żeby pasowały do mojego odpływu, a syfon brodzika, żeby znajdował się centralnie w zaznaczonym okręgu. Wstępnie sprawdziłem, czy wszystko jest szczelne. Powiem, kilka podejść miałem, żeby to zrobić porządnie. Pamiętajcie, że później to będziecie mogli tylko wymienić uszczelkę w takim syfonie, natomiast tych rur odpływowych nie da się wymienić bez demontażu brodzika. I tutaj bardzo ważna sprawa, przed przyklejeniem brodzika do płytek trzeba sprawdzić, czy całość jest szczelna. Czyli ustawiłem brodzik w miejscu, gdzie będzie stał, skręciłem 3 śrubami syfon z uszczelką i wlałem kilka konewek wody. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest szczelne, czy nie ma przecieków, czy woda jest dobrze odprowadzana. Po przetestowaniu na szczelność warto jest dobrze osuszyć miejsce, w którym wlewaliśmy tą wodę, odkręcić 3 śruby, podnieść brodzik i sprawdzić, czy inne elementy też są suche. Jeżeli wszystko jest szczelne, wszystko działa, można przystąpić do montażu brodzika. Miejsce przyłącza rur zasilikonowałem dookoła silikonem, tak żeby tam się w razie czego woda nie zbierała i nie wsiąkała pod płytki. Do przyklejenia brodzika do płytek użyję kleju do płytek. Klej do płytek nakładam na elementy styropianowe, które będą przylegały do płytek. I powiem tak, trochę tutaj dużo chyba tego kleju nałożyłem, ponieważ po przyklejeniu brodzika do płytek był on dość wysoko nad powierzchnią płytek. No i jeżeli będzie się wam to wydawało zbyt wysoko, no to trzeba brodzik oderwać, zebrać troszkę kleju i przykleić na nowo. Bardzo ważne jest, żeby taki brodzik dociążyć na czas wiązania kleju. Ja zrobiłem to za pomocą 2 worków 25-kilowych, które ułożyłem równomiernie na powierzchni. W sumie jest to 50 kg. Jeżeli nie macie kleju ani innych takich materiałów budowlanych, no to można postawić kilka wiader zalanych wodą, tak żeby w sumie ciężar rozłożony na tym brodziku miał masę 50 kg. Jest to bardzo ważna sprawa, dlatego zawsze czytaj instrukcję obsługi do brodzika, do materiałów, które stosujesz do klejenia, tak żeby zrobić wszystko zgodnie ze sztuką. Bardzo ważną sprawą jest też to, żeby ładnie wypoziomować krawędzie brodzika. Chodzi o to, że jak później będziecie montować kabinę prysznicową, no to kąt między krawędziami brodzika a ścianami pionowymi musi mieć 90 stopni. Poczekałem aż klej zwiąże i nałożyłem warstwę silikonu między brodzikiem a ścianą. Podczas nakładania silikonu powierzchnie muszą być czyste od pyłu, otłuszczone i suche.
suche. Silikon nałożony na mokrą powierzchnię na pewno nie złapie i będziecie mieli przecieki. Jeżeli chodzi o nakładanie tej pierwszej warstwy silikonu, no to jest ona nałożona tak zgrubnie. Ja wpuszczam ten brodzik pod płytki, dlatego ten silikon, który teraz nałożyłem, będzie całkowicie zakryty płytkami. Następnym etapem było przyklejenie płytek, wyfugowanie płytek i teraz przystępuję do silikonowania. Oczywiście odczekałem odpowiednią ilość czasu, żeby klej pod płytkami zdążył wyschnąć. Po nałożeniu fugi też poczekałem, żeby ona dobrze wyschła i wtedy dopiero nałożyłem silikon. Powierzchnię oczyściłem z pyłu, z jakichś brudów, z tłuszczu, poczekałem aż ona dobrze wyschnie i zacząłem nakładać silikon. Po nałożeniu silikonu spryskałem to miejsce wodą, tak żeby podczas zbierania nadmiaru silikonu ten silikon nie przywarł na stałe do płytek czy do brodzika, ponieważ ciężko jest to potem zdrapać, i zebrałem przy pomocy takich specjalnych gumowych narzędzi nadmiar silikonu. Trzeba bardzo dobrze wyczyścić fugi, tak żeby nie było żadnych zabrudzeń, ponieważ w tym miejscu, gdzie będzie zabrudzenie, może przedostawać się woda. Jeśli chodzi o silikonowanie, to użyłem silikonu w kolorze fugi i tutaj trzeba się zastanowić, czy nie lepiej użyć koloru białego, wtedy on się skomponuje z białym jak gdyby montażem, czy użyć koloru fugi. Tak jak widzieliście na filmie, bardzo dużo tej fugi marnowało się, dlatego tak dużo tej fugi nakładałem, ponieważ trzeba tyle tego silikonu nałożyć, że po przejechaniu przyrządem do formowania silikonu nie mogą powstać jak gdyby dziury, ponieważ spryskałem to wodą i już ten silikon do silikonu może nie złapać. Zanim zaczniecie cokolwiek robić w tym miejscu, trzeba poczekać aż silikon zwiąże. Brodzik jest już gotowy do zamontowania kabiny prysznicowej. Jak mocowałem kabinę prysznicową, zobaczycie w innym moim filmie. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!